Cześć, tu Piotrek i pora na kolejny odcinek Codewise Decoded. Dzisiaj opowiem Wam, jakie korzyści odnosimy, kiedy deweloperzy i QA pracują z tym samym językiem programowania, a jakie skutki uboczne przynosi techniczna wieża Babel. W różnych organizacjach QA robią różne rzeczy. Są odpowiedzialni za jakość dostarczonego produktu, piszą testy, szukają błędów, czy ogólnie starają się udoskonalić proces tworzenia oprogramowania. Ponad 10 lat temu zacząłem w IT w dużej firmie jako QA programista Java przy świeżym projekcie backendowym również tworzonym w Javie. Przez to, że była to moja pierwsza praca, nie dziwiło mnie, że tworzymy i testujemy produkt w tym samym języku. Stało się to dla mnie oczywiste. Z czasem jednak poznawałem inne zespoły, które mieszały języki i mierzyły się one z ciekawymi problemami. W jednym zespole framework testowy był napisany dawno temu w języku, który obiecywał, że nawet analityk biznesowy napisze testy. Wszystko było ok, dopóki byli ludzie, którzy to narzędzie tworzyli, a testowany produkt nie zmieniał się zbyt drastycznie. Czasy jednak się zmieniły i okazało się, że w projekcie nie ma komu dostosować frameworka, devi nie znali tego języka wcale, a QA tylko na tyle, że potrafili tam napisać testy. Do tego mało kto chciał się uczyć języka bez przyszłości. Wtedy tamten zespół stanął przed trudną decyzją. Czy szukać eksperta, czy może zmusić QA albo któregoś deva do nauki, żeby to ogarnął? Może przepisać framework testowy do bardziej stabilnego języka? Testować manualnie? To wszystko wymaga czasu, release'y gonią i wszystkich dopada stres. A w moim ówczesnym zespole, jak pojawiał się temat, którego Google nie znał, to bardziej doświadczeni devi byli w stanie pomóc z jakąś nietypową integracją. A jak trzeba było kogoś zatrudnić, to znalezienie osoby z podstawami Java było prostsze niż szukanie eksperta od jakiegoś zapomnianego przez Boga i ludzi języka, czy wdrażanie jakiegoś człowieka w coś nowego. Inni mieli problemy z nierównym rozkładem pracy. Czasem zespół dev był zajęty przez długi czas, a do testowania nie było wiele. Czasem na odwrót. Mała zmiana w kodzie produktu wymuszała wytężoną pracę QA-ów. Przez to zadania się kolejkowały, bo czekam na QA, albo zespół nie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. A jak się pracuje w jednym języku? Kiedy jeden zespół miał więcej pracy, to ludzie z drugiego mogli pomóc na miarę swoich możliwości. 100 lat temu panowie Sapir i Whorf postulowali, że jakiego języka się używa, wpływa na to, jak się myśli i postrzega świat. Ludzie pracujący w różnych technologiach mogą nie rozumieć swoich problemów, co może powodować konflikty. Słyszałem swego czasu narzekania, że debi zmienili coś i trzeba było się spędzić tygodnie, żeby uwzględnić w narzędziu testowym zmianę, która w kodzie produktu powstawała z dnia na dzień. Jeśli historia o wieży Babel powinna nas czegoś nauczyć, to jeżeli ludzie nie mówią jednym językiem, projekt może się nie udać. W zespole, w którym QA i dev klepią w tym samym języku, zaobserwowałem ciekawe zjawisko. W takim ustawieniu ludziom jest dużo łatwiej zmienić rolę. Ja sam zaczynałem jako QA dev i przez miks umiejętności technicznych i rozumieniu end-to-end produktów i problemów klienta stałem się analitykiem, tech PM-em czy w końcu Head of Product Management. Mam kolegę, którą swoją karierę podobnie zaczynał najpierw jako stażysta dev, potem został QA devem, a potem wrócić do developmentu produktu. Niedługo po przejściu do Codewise został tech leadem. Dla nas takie możliwości były oczywiste i proste. Działo się to przy okazji. Ale spotkałem ludzi, którzy jak dostaną łatkę jednej roli, to w ramach jednej firmy mogą rozwijać się jedynie w kierunku menedżerskim tej roli. Jeżeli chcą coś zmienić, to pozostaje im mozolna nauka na prywatnych projektach. W Codewise poszliśmy krok dalej. Nie mamy dedykowanych działów czy zespołów QA. Staramy się mieć w zespole przynajmniej jednego specjalistę od jakości, który zarządza procesowymi aspektami testowania i mentoruje devów. QA jest częścią zespołu produktowego i ma te same cele co reszta. Budować produkt, który działa i rozwiązuje problemy klientów. Pewnie część problemów, o których wspomniałem, nie wynika tylko z różnic językowych, ale też z przesadnego budowania organizacji w sposób macierzowy. Może podejście z osobnymi teamami pracującymi w różnych technologiach ma jakieś plusy. Jeżeli macie swoje przemyślenia na ten temat, dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznamy Wasze doświadczenia. To wszystko na dziś. Zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków Codewise Decoded. Do zobaczenia!